Podrzuciliście mi w komentarzach pomysł na takie zestawienie. Tanie, budżetowe perfumy bazujące na wysokiej jakości składnikach i odwrotnie, te luksusowe, drogie, które pomimo wysokiej ceny zbudowane są na tanich komponentach. Ja zakładając ten kanał uznałem, że nie będę tutaj oceniał perfum innych marek. W końcu jakby nie patrzeć, jestem dla nich konkurencją, więc byłoby to nieeleganckie, a wręcz może nawet nieetyczne, gdybym oceniał pracę moich kolegów po fachu. Uznałem jednak, że taki odcinek zrealizuję, z tym zastrzeżeniem, że skupię się tutaj głównie na składnikach i ich jakości w odniesieniu do ceny. Nie będę zaś oceniał samej kompozycji zapachowej. Mówiąc inaczej, nie powiem Wam, czy te perfumy są dobre, czy złe, co o nich uważam. Skupię się tylko na tych bardziej wymiernych, obiektywnych aspektach. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 przykładów zapachów, które pomimo relatywnie niskiej ceny są oparte na bardzo fajnych jakościowych składnikach. Cześć, witajcie! Zanim zaczniemy, nadmienię tylko jedną istotną rzecz. Celowo pominąłem w tym zestawieniu wszelkie klony i zamienniki. Owszem, to właśnie one często oferują zapach zbliżony do protoplasty za ułamek jego wartości, natomiast jest tu kilka innych istotnych rzeczy, dlatego pomyślałem, że poświęcę kiedyś tego typu zapachom osobny odcinek, a dziś skupimy się bardziej na oryginałach. No to przejdźmy do rzeczy. Numer 1. Hermès Concentrate de Orange Vert. I teraz może pojawić się lekkie zdziwienie. Duży koncern modowy? Czy naprawdę tutaj mamy oczekiwać wysokiej jakości? Okazuje się, że tak. W przypadku tego konkretnego Hermès naprawdę znajdziemy tutaj w kompozycji spory udział naturalnych olejków eterycznych. I to takich jak na mój nos całkiem przyzwoitej jakości. Mamy tu sporo olejku z bergamoty, z lawendy, mamy też olejek ze słodkiej pomarańczy, ale też znajduje się tu nawet trochę takich cenniejszych naturalnych składników, jak na przykład absolut z jaśminu czy absolut pąków czarnej porzeczki. I chociaż te dwa ostatnie nie zostały użyte w takiej ilości, żeby były jakoś wyraźnie zaznaczone, przynajmniej dla mojego nosa nie są one jakoś mocno obecne, to fajnie, że w ogóle producent pomyślał o tym, żeby użyć takie składniki, prawdopodobnie po to, żeby unaturalnić trochę akord jaśminu zbudowany na molekule cepionate, która jest głównym elementem tej kompozycji zapachowej. I teraz, jeśli chodzi o cenę, to cena detaliczna sugerowana przez producenta wcale nie jest tak niska. W zależności od pojemności to wychodzi w okolicach 4 do nawet 6 zł za mililitr. Natomiast z racji tego, że nie jest to wcale najpopularniejszy zapach ze stajni Hermès, można go dostać bez problemu za ułamek tej wartości. Mi udało się w kilka minut namierzyć flakon 100 ml za około 200 zł i w tych pieniądzach uważam, że to naprawdę super jakość. Zwłaszcza, że jak na tak lekki, aromatyczny zapach, to ma on też całkiem niezłe parametry użytkowe. To teraz numer 2. Essential Parfum Neroli Botanica. Jeśli chodzi o Essential Parfum, to generalnie w portfelu tej marki znajdziemy dużo fajnych propozycji pod względem stosunku cena-jakość. Za mniej więcej 350 zł dostajemy 100 ml perfum, które w przeważającej mierze bazują na naturalnych olejkach eterycznych, ekstraktach czy izolatach z roślin. Ja wybrałem konkretnie Neroli Botanica, ponieważ znajdziemy tutaj dwa wyjątkowo cenne składniki. Mowa o tytułowym Neroli oraz o absolucie z jaśminu. Dodatkowo tę kompozycję przygotowała Anne Flippo, moim zdaniem jeden z najlepszych żyjących współcześnie i tworzących nosów. Stworzyła ona wiele przełomowych kompozycji dla Le Artisan Parfum i jeśli na przykład tak jak ja cenicie bardzo tą markę, to w Neroli Botanica rzeczywiście można odnaleźć pewnie echa kompozycji, które Flippo stworzyła dla Le Artisana. Może to nie jest rzemieślniczy sok, kompozycję zapachową przygotowuje koncern IFF, natomiast mam, słuchajcie, u siebie w labie trochę naturalnych składników z tego koncernu i powiem Wam, że jeśli chodzi właśnie o naturalsy od tych takich dużych molochów, to te produkcje IFF rzeczywiście wypadają naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o cenę, to tak jak wspomniałem, natomiast nie wspomniałem, że producent ma też opcję refill i wówczas za mniej więcej 400 zł dostajemy już 150 ml perfum, które możemy przelać do oryginalnego flakonu.
Wychodzi więc w okolicach 2,50 za mililitr perfum, które mają w sobie naprawdę spory udział naturalnego neroli i jaśminu. Jak dla mnie super sprawa. Numer 3. Patio Parfum. W tym przypadku skupię się nie na konkretnych perfumach, ale generalnie na całej marce, ponieważ jest tu kilka ciekawostek. Patio to jest mały lokalny producent z Hiszpanii, na którego natknąłem się kompletnie przez przypadek podczas wakacji. Jest to o tyle ciekawy przypadek, że bazują oni nie tylko na swojej własnej produkcji perfum i kosmetyków, ale też mają swoją własną produkcję olejków eterycznych i ekstraktów z roślin, które wykorzystują do nich. I ja sobie przetestowałem kilka składników ich produkcji, powiem Wam, że są one naprawdę fenomenalnej jakości. A perfumy Patio bazują właśnie w 100% na ich naturalnych składnikach. Producent w ogóle jest strasznie transparentny, jeśli chodzi o skład swoich perfum. Na opakowaniach w składzie podają po prostu, jakich olejków eterycznych w nich użyli. A jeśli chodzi o ceny, to też jest tutaj strasznie ciekawie, ponieważ są one różne. Część ich perfum kosztuje powyżej 500 zł za mililitr, a są i takie, które kosztują poniżej złotówki. Dlaczego? Wszystko zależy od tego, jakie konkretne składniki zostały użyte w danej kompozycji. I moim zdaniem jest to strasznie uczciwe podejście, ponieważ rzeczywiście, jeśli sobie popatrzymy na ceny składników do perfum, to olejki eteryczne z jednych roślin, na przykład z bergamoty albo z rozmarynu, potrafią kosztować grosze, a z kolei tak jak na przykład naturalny oud, czy na przykład ekstrakt z irysa albo tuberozy, kosztują naprawdę krocie. I ceny perfum Patio rzeczywiście odzwierciedlają te różnice w użytych składnikach. Poza tym, hej, 500 zł za 100 ml perfum, w których znajdziemy spory ładunek naturalnego udu, moim zdaniem to wciąż fajna okazja. Jeśli chodzi o to zestawienie dzisiaj, wydaje mi się, że naprawdę nie znam marek, które pod względem cena, jakość pobiłyby to, co oferuje Patio. Numer 4. Ajmal Mukalat Al-Shams. Wśród entuzjastów perfum arabskie zapachy raczej nie mają najlepszej renomy. Zwłaszcza jeśli chodzi o te z największych molochów typu Ajmal. A jednak powiem Wam, że tutaj też można znaleźć prawdziwe perełki i to super wycenione. Mukalat Al-Shams można dostać za mniej więcej 200 zł za 50 ml. I okej, nie jest to całkiem mało, ale moim zdaniem jest to super cena w stosunku za to, co dostajemy. A mianowicie perfumy z naturalnym indyjskim udem. Praktycznie jednym z najdroższych składników, jakie można wykorzystać w perfumach. I nie jest to ten przypadek, gdzie producent użył jakąś homeopatyczną dawkę tego udu tylko po to, by móc się pochwalić. Nie, tutaj jest go naprawdę konkretna ilość. W dodatku jest też sporo innych cennych, naturalnych składników, takich jak naturalny olejek różany czy olejek z sandałowca. Te perfumy też są bardzo wydajne, bardzo trwałe. I teraz jeśli sobie na przykład porównamy z takimi zapachami jak Down od Frederic Malle czy seria Oud od Roja Parfum, perfum też bazujących na naturalnym udzie, ale kosztujących wielokrotnie, często dziesięciokrotnie więcej. A Mukalat Al-Shams pod względem jakości składników spokojnie może stać z nimi w szeregu. Numer 5. Must Bałtycki Cologne. I na zakończenie mamy też polski akcent. Must to jest marka lokalna, stąd z Pomorza, która zajmuje się głównie produkcją kosmetyków barberskich. Natomiast mają też oni w swojej ofercie wodę kolońską. O jej jakości mogę się wypowiadać dlatego, bo miałem okazję współuczestniczyć przy jej doskonaleniu. Znam jej formułę i słuchajcie, jest ona strasznie uczciwa. Praktycznie ponad 3/4 składu to są naturalne olejki eteryczne i ekstrakty. I jeśli chodzi o ten gatunek, wodę kolońską, nie jest to może jeszcze nic zaskakującego, bo na rynku znajdziemy sporo wód kolońskich, które są oparte na naturalnych składnikach. Od choćby ikoniczna 4711, która też ma w sobie dużo olejków eterycznych. Natomiast tam jest bardzo dużo różnych wypełniaczy, które też powodują, że ta kompozycja jest strasznie nietrwała i jednak coś takiego jest w niej gryzącego w nos. Natomiast tutaj nie mamy kompletnie wypełniaczy. Za to właściciel marki i też twórca tej kompozycji, Tomasz Lesicki, założył sobie, że chce, żeby ta kompozycja też jak na wodę kolońską miała lepsze parametry użytkowe. I udało nam się ją wymasterować tak, że rzeczywiście trwałość w tym przypadku to no tak minimum 5 godzin, co wydaje mi się, że jak na ten typ zapachu z tyloma naturalnymi olejkami jest naprawdę przyzwoitą wartością.
Jeśli chodzi o cenę, to jest to 160 zł za 100 ml i moim zdaniem w tej kategorii jest to chyba jedna z najbardziej uczciwych kolońskich na rynku. W dodatku produkowana w Polsce. I to chyba tyle w tym zestawieniu, słuchajcie. 5 kompozycji, każde z nich mogą się poszczycić naprawdę super stosunkiem ceny do jakości. Jak widzicie, też większość z nich to raczej takie kompozycje lekkie, rześkie, trochę właśnie kolońskie. I też to jakoś odnosi się do tego, co Wam kiedyś powiedziałem, że niektóre typy składników, a w tym przypadku właśnie takie bardziej lekkie, aromatyczne, cytrusowe, z racji tego, że kosztują też odpowiednio mniej, są w naturalnej formie częściej wykorzystywane w perfumach, które nawet nie muszą kosztować krocie. O wiele trudniej jest znaleźć tanie perfumy, które mają w sobie więcej tych takich ciężkich, cenniejszych ingrediencji, jak na przykład właśnie jakiś oud czy kwiatowe ekstrakty. Natomiast nawet w tych przypadkach, które dzisiaj omówiłem, gdzieś te składniki się przewijają i choćby z tego powodu wydaje mi się, że ten stosunek cena do jakości jest naprawdę fajny. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, co myślicie o wymienionych tu perfumach, czy część z nich w ogóle wąchaliście, jak Wam się podobał zapach, czy może macie jakieś swoje propozycje perfum, które według Was są super wycenione pod względem tego, co za to dostajemy. A ja wracam do Was w kolejnym odcinku, gdzie opowiemy sobie o przeciwnej stronie, czyli tych luksusowych, drogich perfumach, które niekoniecznie grzeszą tą jakością. Dzięki wielkie, że jesteście, trzymajcie się, na razie.